Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, Tyry z tej strony. W dzisiejszym filmie prezentacja chińskiego odmulacza za 5 zł. Oraz trochę na temat samego odmulania podłoża. Odmulacz, który Wam pokazuję, kupiłem za cenę jakichś 5 zł. Cena, którą podaję, zawiera już wysyłkę. Na pierwszy rzut oka sprzęt oczywiście nie powala. Widać, że jest on budżetowy. Odmulacz standardowo zakończony jest rozszerzoną końcówką, w której przy zwężeniu umieszczona została drobna siatka, zabezpieczająca przed wciąganiem większych kamieni. Następnie przewód, którego część jest sztywna, tak aby lepiej operować całością w zbiorniku. A na drugim końcu znajduje się pompka ułatwiająca nam pracę podczas odciągania wody. Odmulacz, który Wam pokazuję, jest chyba moim czwartym takim odmulaczem. Wpisuje się dobrze, ale jest dość kruchy. Największym problemem jest giętka część przewodu. Jeśli tylko zostanie zgnieciona, to już później całość nie nadaje się do użytku. Ciśnienie przy spuszczaniu wody ściska pogniecioną część i woda przestaje lecieć. Dlatego trzeba uważać, jak całość odkładamy. Poza tym, jeśli tylko będziemy o to dbać i uważać na zagniecenia, odmulacz spisuje się prawidłowo. I jestem z niego zadowolony. Sprzęt, który Wam pokazuję, jest oczywiście zakupiony z Chin. Link do aukcji pozostawię Wam w opisie. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której według mnie powinien wiedzieć każdy, zanim sięgnie po odmulacz i zacznie nim grzebać w podłożu. Trzeba pamiętać, że w podłożu poza odchodami ryb i resztkami jedzenia znajduje się masa innych rzeczy. Niektóre oczywiście pożyteczne, a niektóre nie. W prawidłowo działającym akwarium podłoże jest skupiskiem pożywienia dla roślin oraz bakterii. Zawsze we wszystkich swoich filmach staram się podkreślać to, że w akwarium jedno jest zależne od drugiego. W momencie, gdy zaczniemy mieszać podłoże i zaczniemy nim grzebać, możemy zaburzyć całą równowagę biologiczną, co może zaowocować tragedią. Niszczymy skupiska mieszkających tam bakterii, wzruszamy zmagazynowane pierwiastki, które następnie uwalniają się do słupa wody. Może to powodować różnorakie problemy, jak np. glony. Już nie mówię o stosowaniu odmulaczy w zbiornikach z ziemią ogrodową. Po zasaniu ziemi wszystko może się wymieszać i możemy nie być w stanie nawet później uratować takiego akwarium. No to w końcu po co te odmulacze? Jest ich tyle na rynku i sam przecież Wam pokazuję jeden z nich. Osobiście stosuję go w dwóch przypadkach. Po pierwsze po to, aby zebrać nadmiar, nazwijmy to śmieci, z miejsc, gdzie się nadmiernie gromadzą. Jak na przykład miejsca, gdzie podawany jest pokarm. Tutaj w moim 100-litrowym akwarium jest to dobrze widoczne. Zerknijcie sami. W środkowej części akwarium przy przedniej szybie jest najwięcej wszystkiego. Spada tam nadmiar jedzenia oraz spora część odchodów. Ryby wiedzą, że właśnie tam podawany jest im pokarm, dlatego częściej pływają w tym miejscu. Nadmiar tego usuwam, bo po prostu mi się to nie podoba. Nie wygląda to estetycznie. Drugi przypadek, kiedy używam odmulacza, jest taki, gdy w zbiorniku pojawiły się problemy, tak jak na przykład tutaj w tej 60. Od jakiegoś czasu borykam się z różnorakimi problemami, o których Wam powiem coś więcej przy okazji omawiania tego zbiornika. Podczas tego odmulania staram się uważać. Akurat sam zakładając ten zbiornik, to wiem mniej więcej, jak mocno mogę przyłożyć odmulacz, żeby nie wzruszyć całej ziemi ogrodowej. W zbiorniku i tak nie ma równowagi biologicznej. Mam spore problemy z różnorakimi glonami. Dlatego zdecydowałem się dodatkowo pogrzebać w podłożu. Ale wiem, jakie mogą być tego konsekwencje. I liczę się z tym, że akwarium może wymagać później restartu. Zresztą już i tak je przeznaczyłem do likwidacji. Odmulanie ma jedynie odlec, wszystko w czasie. W tym filmie to tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym odmulaczu. Czy może mieliście okazję już go stosować u siebie? No i oczywiście, czy Wy odmulacie swoje zbiorniki? Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tyril.